Z tego co wiem, twój film powstał całkowicie niezależnie. Opowiedz, jak to wyglądało. Produkcja filmu niezależnego jest dosyć specyficzna, w związku z tym, że nie ma się żadnego wsparcia znikąd, więc jest pewnego rodzaju pójściem na wojnę. Natomiast jest też ogromny plus taki, że możemy ten film opowiadać w sposób dowolny i dokładnie tak, jak chcemy. Branie udziału w projektach niezależnych z różnych powodów potrafi być ryzykowne. Co was skusiłoby to ryzyko podjąć? No nie wiem, Adam się wydawał taki sympatyczny. Fajny pomysł miał. Przyjemnie to wszystko wyglądało. Nie, no historia była urzekająca bardzo mocno. Wydaje mi się, że jeżeli twórcom i współtwórcom zależy na historii, to dzieją się wtedy rzeczy dobre, po prostu. I tak wydaje mi się, że było w tym przypadku. Po długich rozmowach, które przebyliśmy, zrozumieliśmy, jak bardzo ważny dla Adama jest też ten film i sami chcieliśmy cząstkę swojej wrażliwości i szczerości oddać też w jego ręce. Jakbym był twórcą, co chce zrobić film za własne pieniądze, jakie miałbyś dla mnie rady? No, robienie filmu niezależnego to zawsze jest mierzenie się z budżetem, którego nie ma albo jest bardzo mały, więc zawsze należy dobrać formę, którą jest się w stanie podźwignąć. Druga rzecz jest taka, że i to jest akurat ogromny plus kina niezależnego, że może być zupełnie autorską wypowiedzią i jeżeli ktoś z Państwa chce robić film niezależny, to niech go zrobi po prostu, po swojemu i szczerze. Szczerość to smutna historia o przyjaźni, dorastaniu i obawach przed nadchodzącymi zmianami. Ciężko taki problem przedstawić w krótkim metrażu, ale według mnie wam się udało. Jakimi środkami staraliście się operować, by w tak krótkim czasie, jakim jest film 30-minutowy, zaprezentować zarówno więzi, jak i emocje u bohaterów? Przede wszystkim takim podstawowym założeniem mojego filmu było skupianie się na człowieku, którego mamy przed kamerą i wszystkie środki narracyjne były tak wymyślone, żeby widz zapomniał o tym, że to jest film, tak? Żeby miał do czynienia przede wszystkim z drugim człowiekiem. I to była decyzja twórcza, a nie decyzja budżetowa. Znaczy to jest coś, na czym mi bardzo zależało. No a druga decyzja była taka, że jeżeli opowiadamy film o ludziach, to dobieramy do tego po prostu odpowiednich aktorów i tutaj już mogą więcej moi aktorzy powiedzieć. To wydaje mi się, że po prostu spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu podczas zdjęć i przed zdjęciami też akurat się znaliśmy, więc to na pewno nam ułatwiło zbudowanie tych relacji. Wszyscy jesteśmy bardzo dobrymi aktorami, więc to po prostu nie było trudne. Tak. Kropka. Okres licealny macie już za sobą. Czy dostrzegacie jakieś analogie do swoich bohaterów? Mam tu też na myśli relacje ze znajomymi ze szkoły. No myślę, że na pewno, bo taki rodzaj wyborów, które człowiek podejmuje po liceum, no to myślę, że każdy z nas miał, załóżmy, takich znajomych, którzy nie wiedzieli, w którą stronę pójść, a inni doskonale wiedzieli, co będą chcieli robić. No i swoją drogą i drogi się też rozchodzą, bo jednak spotykamy się na lekcjach, a później każdy jedzie gdzie indziej. Jedni na inny kontynent, a inni do innego miasta. I czasami się te drogi jakoś łączą, a czasami już tak na zawsze się rozchodzą. No ja na przykład nie miałam takiej sytuacji i dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak oglądałam Szczerość wielokrotnie, że właśnie miałam wrażenie, że po części właśnie mogłam być bohaterką takiej sytuacji od dziewczyny, która faktycznie ma grupę przyjaciół, chłopaków, których naprawdę lubi i mam wrażenie, że dopiero teraz mam coś takiego, taki bardzo spóźniony okres licealny. Widzę ogromną analogię. Ja po liceum byłam totalnie sfokusowana, trochę też jak Zuza, że wiedziałam totalnie, co chcę robić, a nagle kończy się szkoła i właśnie tak mam wrażenie, że właśnie teraz też to jest dziwne, mamy 20 parę lat i te sytuacje wyglądają dość podobnie, dosłownie bardzo podobnie i trzeba się z tym jakoś zmierzyć. To jest bardzo ciekawe i bardzo trudne, w cholerę trudne. Czego poszukujecie w kinie? Zarówno w tym, które oglądacie, jak i to, które tworzycie. Ja w kinie chyba szukam tego, co w życiu, czyli po pierwsze szczerości i jakiejś takiej autorskiej wypowiedzi, podmiotowej wypowiedzi drugiego człowieka, z którą mogę się skonfrontować. Po drugie szukam, albo nawet po pierwsze szukam
człowieka, znaczy nie postaci filmowej, która jest w jakimś trybie, jakimś trybikiem w machinie jakiejś fabuły, tylko szukałem człowieka, znaczy co mi może opowiedzieć twórca o ludziach. To jest dla mnie bardzo istotne. I wydaje mi się, że po trzecie, myślę, że nowych form wyrazu, znaczy jakichś takich właśnie albo osobistych, albo zupełnie przekraczających to, co już mogłem wcześniej zobaczyć, takich zaskakujących, to jest bardzo duży walor dla mnie w kinie. Mi się wydaje, że ja w kinie szukam teraz, bo to się zmienia. Mi się wydaje, że teraz szukam abstrakcji, ale osadzonej na jakichś prawdziwych relacjach i zależnościach między bohaterami. Jest to coś, co mnie w tym momencie totalnie jara i wydaje mi się, że to jest taki etap po prostu, ale też nienawidzę tego słowa, ale też czułe kino to jest coś, co też jest takie fajne do serduszka, też tego ludzie poszukują, ja też tego poszukuję, ale teraz stawiam na abstrakcję. Ja myślę, że poszukuję pytań i odpowiedzi różnego rodzaju, które można, przynajmniej bym chciał, żeby można było znaleźć w filmie. I idąc na jakiś film, nie masz pojęcia właściwie, co dokładnie ostatecznie tam można znaleźć. I wydaje mi się, że ja na przykład bym chciał, żeby trochę film dawał odpowiedzi na przeróżne, trójwymiarowe, bym powiedział, pytania, trójwymiarowe pytania i odpowiedzi, trochę tak jak Biblia na przykład ma, że czytając Biblię można sobie odpowiedzieć na przeróżne pytania ze swojego życia i chciałbym na przykład, żeby w filmie było podobnie.